dzisiejszym odcinku. Naszego syna zepchnęli ze schodów, a ty mi mówisz, że sytuacja jest opanowana? Chciałam ci powiedzieć coś strasznego. Znalazłem chyba ślady krwi. Krew? Obudź się i mów! Ktoś w ciebie wjechał, miałeś wypadek! Złamałeś słowo, nienawidzę cię! Warto było tyle czekać na taką kobietę jak ty. W łóżku, pani Jolu, on wczoraj to po prostu... Moje życie się skończyło, rozumiesz? Nic się nie skończyło, wszystko się ułoży. Cześć. Spokojnie. Nie odchodź. Wszystkie moje marzenia poszły w diabły. W niewielkiej miejscowości pod Warszawą dwaj przyjaciele, Ryszard Wrzosek i Wojtek Majewski, prowadzą od lat warsztat samochodowy. Wspólnie wychowali się w domu dziecka i pozostają przyjaciółmi do dziś. Ich żony, Elżbieta i Jolanta, właśnie otworzyły swój biznes. Salon urody to ich nadzieja na sukces i niezależność. Zaskakujące koleje losu, kapryśni klienci i nietypowe zdarzenia to codzienność, z którą muszą się zmierzyć. 35-letni Bartek Wiadomski czeka na swoją żonę. Kobieta 2 godziny temu miała odebrać syna ze szkoły i przywieźć samochód do warsztatu. Jednak od tego czasu nie odbiera telefonu. Tu Magda Wiadomska. Nie mogę teraz rozmawiać, proszę zostawić wiadomość. Znowu to samo, już nie wiem, co robić. Spokojnie, może pan usiądzie, napije się kawy. Nie, dziękuję. No przecież to nie jest normalne, inaczej się umawialiśmy. Miałem do pana przyjść i zapytać, ile wyniesie naprawa. Magda miała odebrać Kacpra i przywieźć tutaj samochód. No coś musiało się stać. Jeżeli pan chce, to nie wiem, mogę odwieźć pana do domu. Magda jakoś dziwnie się ostatnio zachowuje. Jest jakaś nieobecna. Jak ona zapomniała odebrać Kacpra, a on tam czeka gdzieś, nie, nawet nie chcę o tym myśleć. Spokojnie. No ale jak mam być spokojny, jak ich tutaj nie ma, a mieli być 2 godziny temu? A może zdarzył się jakiś wypadek? Może oni nie mogą odebrać telefonu? O. Halo? Halo, Magda, co się stało? Byliśmy na Sorze. Jedziemy do domu. Co się stało? Nie mogę teraz rozmawiać. No ale coś tobie się stało, Kacprowi, mów, bo oszaleję. Nie teraz, pogadamy w domu. Magda, halo! Wszystko w porządku? Nic nie jest w porządku. Byli na Sorze. Ja muszę jechać do domu. Zamawiam taksówkę i spadam. Powiem pracownikowi, to pana zawiezie. Dziękuję panu. Kompletnie nie dziwiłem się, że klient odchodził od zmysłów. Jego żona nie odpowiadała, a w dodatku miała ze sobą dziecko. Kazałem Dawidowi odwieźć go do domu jak najszybciej. No nie mogłem inaczej. Trzeba być człowiekiem. Cześć, Kasperku, co ci się stało? Nic, to tylko małe pęknięcie. Boli cię? A czoło? Nie ma wstrząsu mózgu? Nie, pytałam o to. Jak to się stało? Popchnęli go w szkole, spadł ze schodów, złamał rękę. Wszystko działo się tak szybko. Przepraszam, że nie zadzwoniłam, ale sytuacja jest już opanowana. Naszego syna zepchnęli ze schodów, a ty mi mówisz, że sytuacja jest opanowana? O nie, tak nie będzie. Jutro idę do dyrektorki, musi zrobić z tym porządek. Bartek, nie musisz, ja już z nią gadałam. Obiecała się tym zająć. Słuchaj, nie pozwolę, żeby jakieś szczyle znęcały się nad moim synem. Ale mówię ci, że już z nią rozmawiałam. Kasperku, kto ci to zrobił, co? Nie powiem. Tato, jak pójdziesz do szkoły, to będzie tylko gorzej. Młody, nie denerwuj się, proszę. Ale Obiecuję, że nie zrobię nic, co by ci zaszkodziło w szkole. Obiecujesz, że nie pójdziesz do szkoły? Tak. Późnym wieczorem Klaudia szykuje się do randki. Czeka na nią mężczyzna, z którym od niedawna się spotyka. Kochanie, mogę już wejść? Jeszcze chwilkę, sekundę. Okej. Warto było tyle czekać na taką kobietę jak ty. Wyglądasz olśniewająco. Dziękuję.
wspaniały. To jest najlepszy facet, jakiego kiedykolwiek spotkałam. Przystojny, zabawny, no po prostu wszystko, a ja nie mogłam mu się oprzeć. Następnego dnia rano Bartek przywozi samochód do warsztatu. Towarzyszy mu jego przyjaciel Jasiek. Dzień dobry panu. Dzień dobry. Chciałem przeprosić za wczoraj i podziękować. Nie ma za co. Pan by to samo zrobił na moim miejscu. To co robimy z samochodem? Dzień dobry. Sam pan widzi, jak ten rzęch wygląda. Już nawet nie wiem, które z tych wgnieceń jest nowe. O, trochę tego jest. Miesiąc temu przywaliłem w słupek. A moja żona to cały czas ma jakieś mikrostuczki. To przywali w coś na parkingu albo pod sklepem. Rozumiem. Można powiedzieć, że Bartek z Magdą nie przejmują się drobnostkami. Stary, jak jeszcze miałbym się przejmować rysami na tym rzęchu, to już na pewno wylądowałbym u czubków. Jak trochę nad nim popracować, to jeszcze pojeździ. Czyli co, wyklepać wgniecenia, lakier poprawiamy? Wie pan co, ale tylko te największe. Niech pan zrobi ogólny przegląd. Ja po prostu chcę, żeby ten samochód jeździł. Z samochodem proszę się nie przejmować. A co z synem? Masakra. Wczoraj był na sorze, no ma złamaną rękę. Co się stało? Poturbowali go w szkole. Mówię ci, musisz iść z tym do dyrektorki. Ale obiecałem Kasprowi, że nie pójdę, no. Dla niego to ważne, rozumiecie? Biedny dzieciak. Wiedziałem coś o gnębieniu w szkole. Też mi dokuczali. No ale bądź poważny. Sam miałeś problemy z rówieśnikami. Prali cię i nikt niczego z tym nie zrobił. No jakoś zawsze dawałem sobie radę. Teraz tak mówisz, a wtedy? Przypomnij sobie, jak zacząłeś zwiewać ze szkoły. Nie chcę się wtrącać, ale sprawa może być poważna. Szkoda chłopaka. Wie pan, wiem, co to przemoc w szkole. Kiedyś przed laty miałem z tym problemy. Może by pan to przemyślał i porozmawiał jednak z dyrekcją. Dokładnie. Zadzwoń do dyrektorki, umów się na spotkanie. Poproś o dyskrecję. Kacper nie musi nawet o tym wiedzieć. Dzisiejsze dzieciaki potrafią być naprawdę brutalne. Cieszę się, że ojciec dziecka postanowił interweniować, bo maltretowanie w szkole może naprawdę odbić się na psychice dziecka. Pomimo obietnicy danej synowi, Bartek zdecydował się na rozmowę z dyrektorką szkoły. Dzień dobry. Dzień dobry. Nazywam się Bartosz Wiadomski, jestem ojcem Kacpra. Dzwoniłem do pani. Tak, wiem, o co chodzi. O pobicie Kacpra. Pobicie? Wie pan co, rozmawiałam na ten temat z żoną i nic się nie wydarzyło. Jak to nic się nie wydarzyło? Syn ma złamaną rękę, rozwaloną głowę, ktoś go popchnął. No ja nie rozumiem, proszę pana. Wczoraj, kiedy pańska żona go odbierała, to Kacper był cały i zdrowy. Niech pani nie udaje, tylko niech pani powie lepiej, kto się znęca nad moim dzieckiem. Proszę pana, nie było żadnej bójki. Poza tym proszę zwrócić uwagę, tutaj wszędzie są kamery. Także ja nie rozumiem, co pan do mnie w ogóle mówi. Mówię o tym, że być może ktoś się cały czas znęca nad moim synem. No proszę pana, dobrze, osobiście przejrzę jeszcze raz nagrania, dobrze? Ale powiem panu, że wczoraj Kacper wyszedł cały i zdrowy. To może coś po szkole się wydarzyło. Może, nie wiem. Przepraszam panią. Bardzo proszę, niech pani nie wspomina o tej rozmowie ani mojej żonie, ani Kacprowi, dobrze? No nie wiem, Kacprowi nie powiem, ale żonie będę musiała. Słucham? No proszę pana, jeżeli mnie zapyta, ja bardzo państwa proszę, żebyście państwo swoje prywatne sprawy załatwiali sami. Ja nie będę po niczyjej stronie stała. Dobrze, dobrze, rozumiem. Ale mam wielką prośbę. Niech pani obejrzy ten monitoring. Niech pani sprawdzi, co się stało na tych schodach. No dobrze, zrobię to dla pana, ale w tej szkole nic złego się nie dzieje. No to dziękuję bardzo. Dziękuję. Do widzenia. Do widzenia. W
salonie Klaudia od rana przeżywa swój wieczór spędzony z Brunonem. Pani Jolu, jestem taka szczęśliwa jak nigdy w życiu. No, Bruno jest idealny, no, pod każdym względem. Jeszcze nosi taką fajną koszulę tygryski. Super, Klaudia, że jesteś szczęśliwa. Bardzo się cieszę. No ja też. No to jest chodzący ideał. No człowiek perfekcyjny. A w łóżku, pani Jolu, on wczoraj to po prostu... Nie mogę. Ja rozumiem miłość, zakochanie, szaleństwo, motyle w brzuchu, ale rozmowy o seksie w pracy? No to już jest chyba nieco za dużo. Dziewczyny, ja proszę o profesjonalizm, Ale tak? nie pamiętasz, jak ty byłaś zakochana. Pamiętam. Dzień dobry, dzień Pani dobry. ma Już paznokcie do Klaudii. Tutaj, to ja wezmę płaszczyk. Dziękuję. Tak, zapraszam. To ja zapraszam tutaj. Przyjmę pieniążki, tak. Co się stało? Jeśli chce pani, to możemy przełożyć wizytę na inny dzień. Nie, już garnę się. Jutrze mam pierwszą sprawę rozwodową. Mój mąż, on mnie zdradza. To straszne. Umawia się z jakąś lafiryndą. Sypia z nią. No, ale widziała ją pani? Wiem o tym. Nie, ale wrócił wczoraj do domu w nocy. Od razu się wykąpał. Udawał, że nic się nie stało, że wrócił z pracy. O 2:00 w nocy z pracy? Może coś mu się przedłużyło. Miał wielką malinkę, a koszula tygryski, którą dostał ode mnie na gwiazdkę, ona cała pachniała perfumami damskimi. Koszula w tygryski? Tak, lubimy takie śmieszne prezenty w rodzinie. Ja przepraszam, ja muszę wyjść. Co się stało? Wszystkie moje marzenia poszły w diabły. Ale o co chodzi? Że jestem skończoną idiotką i tyle. Klaudia, nie mów, tak nie jesteś idiotką. Jestem. Klaudia, pamiętaj, że zawsze możesz ze mną porozmawiać, tak? Na każdy temat. Rozumiesz? Wiem. No już. Dziękuję. Nie wiedziałam, co dokładnie się stało, ale czułam, że to ma związek z tą klientką i z jej mężem. Panie Bronku, jak idzie robota? Szefie, robota nie zając, na drzewo nie ucieknie, ale też sama się nie zrobi. No ja nie wiem, no. Zderzak rozwalony, migacza nie ma, błotnik wgnieciony, no nie wiem, no. Tym też mamy się zająć. A do tego znalazłem chyba ślady krwi. Krew? No, jest. Chyba mamy kolejne morderstwo. Dawid, to wcale nie jest śmieszne. No ale podejrzane, tak? Wszędzie sensacji szukasz, no ale krew jest. Panie Bronku, klient mówił ze szczegółami, jak traktują ten samochód. Walnął w słupek miesiąc temu, a jego żona przecięła rękę o płytę CD. Walną w słupek. A świstak siedzi i zawija je w te sreberka. Przecież wystarczy spojrzeć na ten samochód. On wygląda, jakby go wyjęli z betoniarki. Jeszcze ta krew. Nie każdy dba o swoje 4 kółka. No i nie każdy dba o porządek w samochodzie, a może akurat nie zobaczyli tej krwi i nie umyli, no o co chodzi? Panie Bronku, ja tam w taki zbieg okoliczności to nie wierzę. Ty wszędzie wężysz sensację. Obym się mylił. Oby. Do roboty, a swoją nieomylność zostaw i zajmij się robotą. Tutaj masz. Właśnie. Nie ma takich zbiegów okoliczności. Krew, wgniecenia, no tam musiało się coś stać. Po rozmowie z dyrektorką Bartek zwierza się swojemu przyjacielowi. Ja już nic z tego nie rozumiem. Albo dyrektorka tuszuje sprawę, albo Magda ściemnia.
Myślisz, że Magda mogła kłamać? Sam już nie wiem. Mamy swoje problemy. Wiesz dobrze, jak było przed ślubem z tymi tabletkami. Ale oczywiście Magda uważa, że wszystko jest w porządku. Jak w każdym małżeństwie. Niby wszystko okej, a potem zawsze coś się znajdzie. A skąd z ciebie nagle taki ekspert, co? Dziecko ofiarą... Sam mam żonę i dzieci, to chyba wiem, co mówię. Na mało uczęszczanej drodze znaleziono ślady uderzenia samochodu w drzewo. Na miejscu znaleziono szarą, dziecięcą rękawiczkę w kolorowe paski ze śladami krwi. Na asfalcie znaleziono również ślady krwi. To nie ostatni... Chyba się nudzisz. A właśnie, że nie, wręcz przeciwnie. Wszędzie szukasz sensacji. A co jeśli się okaże, że to jest ten samochód? Co? To dostaniesz medal, detektywie. Do roboty. Liczę na ten medal. Gdzie jest Kasper? Bawi się u siebie w pokoju, a co? Co naprawdę się stało? Nie rozumiem, o co ci chodzi? Byłem u dyrektorki i wiem, że kłamiesz. Czemu miałabym kłamać? Kacpra popchnięto w szkole. Miałeś wypadek? Nie. No, słyszałem w radiu, że na miejscu wypadku znaleziono rękawiczki Kaspra. Co się stało? A obudź się i mów! Ktoś w ciebie wjechał, miałeś wypadek, nie wiem, spotkałaś się z kimś. Magda, obudź się i mów! Nic się nie stało! Przestań się nade mną pastwić i na mnie krzyczeć, a w ogóle to skończ już ten temat. Dlaczego się kłócicie? Bo tatuś złamał słowo i był w szkole. Co ty w ogóle mówisz do dziecka? Prawdę. Obiecałeś mi, że nie pójdziesz. Synku, spokojnie. Powiedz mi, co tak naprawdę się stało. Spadłeś ze schodów, czy miałeś wypadek samochodowy? Złamałeś słowo, nienawidzę cię! Klaudia nie mogła skupić się na pracy już do końca dnia. Dziewczyna podejrzewa, że Brunon ją oszukuje, dlatego postanowiła go śledzić. Spokojnie porozmawiać. Brunon, ja już nie chcę o tym gadać. Moje życie się skończyło, rozumiesz? Nic się nie skończyło, wszystko się ułoży, Cześć. spokojnie. A więc jednak, to była Michalina. Wszystko ułożyło mi się w całość. Bruno był mężem mojej klientki. Jeszcze ten SMS. Oszukiwał mnie, cały czas mnie oszukiwał. Następnego dnia pracownicy warsztatu kontynuują naprawę samochodu Bartka. Dawidek, Tak? ty pamiętasz, wczoraj mówili w radio o wypadku. No. Jakąś rękawiczkę znaleźli. Aha, pamiętam. A co? A jakiego koloru? Szara w kolorowe paski. No przeczuwałem, że coś będzie nie tak. Jest krew, widzi pan? No. A skąd pan to ma? Znaczy wiesz, wczoraj mi się nie rzuciła w oczy, a dzisiaj przekopałem samochód i tam pod siedzeniem znalazłem. A nie mówiłem? No, nie mówiłem. O co chodzi? Szefie, wczoraj z panem Bronkiem słuchaliśmy radia. Mówili o wypadku samochodowym, tak? Na miejscu znaleziono dziecięcą, zakrwawioną rękawiczkę. Taką jak ta zresztą. A teraz pan Bronek znalazł, no, drugą, taką samą. No, jest krew. No widzę. Dawidek, ty się tak nie podniecaj, no. A może to po prostu zbieg okoliczności? Panie Bronku, jaki zbieg okoliczności? Czy pan siebie w ogóle słyszy? Przecież trzyma pan w ręku dowód rzeczowy, tak? Dzwonimy najpierw po policję, czy porozmawia pan wcześniej z klientem? Sam nie wiem. Łatwo się oskarża. Doniesie się na kogoś, a jak jest niewinny, to i tak łatka złego przylepiona na całe życie. Nie wiem, przemyślmy to może. W każdym razie ja ją wezmę i schowam, a pan Bronek rzeczywiście niech poszuka drugiej. No. Ty coś taki praworządny, ty. Policję chcesz na karku mieć? Parę godzin przesłuchań?
Nie wiem, no już sam nie wiem, panie Bronku, ale jak sumienie zacznie mnie zżerać, to od razu zadzwonię. Ty, żeby to sumienie ci się czkawką nie odbiło, wiesz? Co to, jeden dzieciak ma takie rękawiczki na całym świecie? Do roboty. Nie wiem, co jeszcze musiałoby się stać, żeby pan Bronek mi uwierzył. Ta sprawa nie dawała mi spokoju. Nie wiedziałem, co robić. Są naprawdę bardzo piękne. Dziękuję. Proszę, cieszę się. Do widzenia. Do widzenia. Do widzenia. Klaudia, ja nie chcę się wtrącać do twojego życia, ale ty wiesz, że zawsze możesz mi wszystko powiedzieć, co? Pani Jolu, Napij się, meliski. No, opowiadaj. Okazało się, że ten Bruno, z którym się spotykam, ma żonę. O matko. Następny. Klaudia, no to wiesz, że to musisz zakończyć. No ja wiem, tylko najgorsze jest to, że jego żona jest naszą klientką i za godzinę będzie tutaj i ja mam robić jej paznokcie. Klaudia, spotkaj się z nim i po prostu powiedz mu, że to koniec. Ja nie chcę się w ogóle z nim spotykać, nie chcę go widzieć po tym, co on mi zrobił. Musiałam zerwać z Brunem. Nie mogłam dłużej ciągnąć tego związku. On mnie oszukiwał, a ja po prostu nie chciałam więcej go znać. Wyślę mu SMS-a. Nie no, Klaudia, przecież to jest nieeleganckie, tak się nie kończy znajomości i to takiej. Nieeleganckie? Nieeleganckie jest to, co on mi zrobił. Dziecko. Miałam nadzieję, że Klaudia nie załamie się po tym rozstaniu i szybko dojdzie do siebie. Po południu teściowa Bartka poprosiła o spotkanie. Mamo, jesteśmy. O, dzień dobry. Cześć. Kasperku, uważaj, bo zrobisz sobie krzywdę w rękę. Spokojnie, wszystkich nic nie boli, zobacz. O, no rzeczywiście. Magda, weź Kacperka do kuchni i zrób mu tam wodę z sokiem. A masz kole? Mam, jest w lodówce, weźcie sobie. Usiądź, Bartek, chciałam z tobą porozmawiać. Chciałam ci powiedzieć coś strasznego. Wiesz, to ja spowodowałam ten wypadek. Wjechałam drzewo tym samochodem. Jak to w ogóle możliwe? Pojechałam z Magdą po Kacpra do szkoły. Rozbolała ją strasznie głowa i prosiła, żebym ja prowadziła. No i w drodze powrotnej zdarzył się ten wypadek. I co, ja mam w to uwierzyć, tak? Że po tym wszystkim tak po prostu mama postanowiła stamtąd uciec, zamiast po Bożemu rozwiązać sprawę. Nie, to nie tak, Bartek. Chciałyśmy najpierw zawiadomić policję, ale Kacper zaczął tak bardzo płakać, że pójdę do więzienia. Wiesz, jak on mnie kocha. Wiem, ale tak się nie robi. Bartek, to ze względu na Kacpra nie zawiadomiłyśmy tej policji. Odwiozłam ich na SOR potem do domu. To dlaczego mi o tym od razu nie powiedziałyście? Bałam się, że mi nie wybaczysz. Uznałam, że będzie lepiej, jak nie będziesz o tym wiedział. I mama ma rację, nie wybaczę. Okłamałyście mnie, obie. A Kacper jest poturbowany. Bartek, przepraszam. A co mi z tego przepraszam? Ja robię z siebie idiotę przed dyrektorką, przeprowadzam śledztwo, że ktoś torturuje moje dziecko w szkole, a mama wymyśla sobie bajki. Błagam, przepraszam, ja nie chciałam. Nie no, najłatwiej powiedzieć, ja nie chciałam. Mama wie, że tą sprawą interesują się media. Na miejscu wypadku znaleziono rękawiczkę Kacpra. Co takiego? No tak, dlatego trzeba to jak najszybciej zgłosić na policję, że to mama spowodowała ten wypadek. Przecież oni prędzej czy później i tak do tego dojdą. I co? Cała rodzina będzie ponosić odpowiedzialność za mamy głupotę? O Boże, serce mnie kuje. Co ja narobiłam? W tym samym czasie Klaudia obsługuje Michalinę. Klientka ponownie zwierza się ze swojego dramatu. Jeszcze zrobił mi awanturę na ulicy. Wyobraża to pani sobie?
Zdradza mnie z jakąś lafiryndą i jeszcze krzyczy na mnie publicznie. Ja bym takiego faceta do domu nie wpuściła. Walizki pod próg i do widzenia. I ma pani rację, pani Wandziu. Łatwo powiedzieć. Kocham tego drania. Bardzo go kocham, ale muszę doprowadzić ten rozwód do końca. Nie chcę tego, ale muszę. Może rozwód nie będzie potrzebny. Słucham? To ja jestem tą trzecią. Musiałam się przyznać tej kobiecie. To było jedno wielkie nieporozumienie. Co takiego? Ale jak tylko się dowiedziałam, że on ma żonę, to zerwałam natychmiastowo. Co, i ja mam pani podziękować, że puszczała się pani z moim mężem? Ja się pani zwierzałam, a pani za moimi plecami uprawiała z nim seks. Ale ja też nic nie wiedziałam. Gdybym wiedziała, to nie wchodziłabym w związek z jakimś żonatym mężczyzną. No proszę panią. Słyszały to panie? Przecież to skandal. No ale ja nie wiedziałam nic o tobie, rozumiesz to, kobieto? Nic! Jak ja współczułam Klaudii. Wiem, że powinnam przede wszystkim tej klientce, ale przecież Klaudusia nie wiedziała, że ten drań ma żonę. I co, mamo, jak się czujesz? Cały czas nie kuję, ale to nic. Nic, wszystko już jest dobrze. No to może pojadę z mamą do szpitala. Nie, Bartek, nie trzeba. O Jezu, Co się dzieje, babciu? Ja nie chcę, żebyś umarła. Ja nie chcę. nic, Kacperku, spokojnie, będzie dobrze. Tato, to ty krzyczałeś na babcię, a to nie ona, to mama uderzyła w drzewo. Ale kazała mi nie mówić, bo pójdzie do więzienia, a ja do domu dziecka. Już nie chcę ukrywać prawdy. Magda, to prawda? Nie. No to tak czy nie? Jeśli to jest prawda, no to musimy jechać na policję, przecież trąbią o tym w każdym radiu. Nie, ja nie chcę jechać na policję. Słuchaj, cały czas robisz ze mnie debila, koniec z tym. Jedziemy na policję już! Nie! Ja nie chcę, żeby mama poszła do więzienia. Wyjdźcie stąd. Chcę trochę spokoju. Radiowy komunikat nie dawał spokoju Dawidowi. Mechanik postanowił wezwać policję do warsztatu. Dzień dobry. Dzień dobry. Jesteśmy tu w sprawie zgłoszenia. Ryszard Wrzosek, właściciel warsztatu. Mój pracownik po panów dzwonił. Dzień dobry, tak, to ja panów wzywałem. Wczoraj w radio właśnie z panem Bronkiem słyszeliśmy o tym wypadku i o tej dziecięcej rękawiczce. O, panie Bronku, pokaże pan może tę rękawiczkę? Ty, Dawidek, nie bądź taki 07, zgłoś się. Przecież wiesz, że to pan Rysio zabezpieczył tą rękawiczkę, nie? Mam ją tutaj. Świetnie, że pan ją zabezpieczył. Podobno znaleźliście w samochodzie jakieś ślady krwi. A tak, to ja pokażę tutaj. Na siedzeniu. O, ja poświecę może. Że lepiej widać. O. Tak. Okej, to coś trzeba będzie zabezpieczyć. W sumie dobrze, że Dawid wezwał policję. Już sam łapałem za telefon. Nie wiedziałem, jak zakończy się ta sprawa, ale przynajmniej mieliśmy czyste sumienie. Kiedy uderzyłam w drzewo, Kacper nie miał zapiętych pasów. Jak mogłaś jechać z dzieckiem bez pasów? Nie wiem. Znasz Kacpra. Pewnie sobie odpiął, nie zauważyłam. Nie zwalej winy na niego, to nie jest wina Kacpra. Wyszliśmy na chwilę zobaczyć, co mu się stało. Musiał zgubić rękawiczkę. Dlaczego od razu nie zawiadomiłaś policji? Nie mogłam. Źle się czułam, miałam obniżone ciśnienie. I to jest twoje usprawiedliwienie, tak? Wcześniej pojechaliśmy na chwilę do mamy z Kacprem i wypiłam 2 lampki koniaku. Ty normalna jesteś? Ty po pijaku wsiadłaś za kierownicę? Ale nie czułam się pijana. Bałam się, że będę miała problemy, że każą mi dmuchać. Magda, ty w ogóle sama siebie słyszysz? Ty po pijaku wsiadłaś za kółko. Dziecko nie miało zapiętych pasów. Kacper jest poturbowany i cały czas kłamiesz. Kłamiecie razem z matką. Bartek, ja przepraszam. Mama chciała mnie ratować, dlatego wzięła winę na siebie. Chroniłyśmy Kacpra. Kacpra to trzeba chronić przed tobą i twoją matką. A to jest sprawa dla policji i na szczęście już się nią zajmują. Bartek, nie możesz iść na policję. Ja pójdę siedzieć.
Tam jest twoje miejsce, wiesz? Bartek, ja jestem w ciąży. Co? Ja pierd... Chciałam powiedzieć ci wieczorem, ale stało się to, co się stało. Jesteś w ciąży i piłaś? Ale tylko 2 lampki. Bartek, ja chcę być z wami. Nie mogę iść do więzienia, zrozum. Będziemy mieli dziecko. Magda, przyrzeknij mi, że już nigdy w życiu nie wsiądziesz za kierownicę po pijaku. Że nie będziesz kłamać, że nie będziesz pić w ciąży, że już nigdy nie zrobisz żadnej głupoty. Przyrzekam. Wezmę to na siebie. Powiem, że to ja kierowałem autem. No miałem wyklepać tutaj te nierówności, poprawić lakier. Na to się z tym panem umawialiśmy. O, podejdźcie panowie. To idiotyczne, przecież to nie byłeś ty. Jasiek, zostań w samochodzie, muszę to załatwić. To jest mężczyzna od tego samochodu. Dzień dobry. To pan jest właścicielem tego samochodu? Tak. Poproszę o dowód. Chciałem się przyznać, to ja miałem wypadek z własnym synem. Cholera, zapomniałem dokumentów. Dobra, pojedziemy na komisariat. Tam nam pan wszystko wyjaśni i ktoś będzie musiał dowieść ten dowód. Dobrze. Bartek, oszalałeś czy co? Przecież ty nie miałeś wtedy samochodu. Coś mi tu poważnie nie pasowało. Co ty kombinujesz? Daj mi spokój, nic nie wiesz. Panowie, to jakaś koszmarna pomyłka. Bartek nie miał wtedy auta. Dzwoniłeś do mnie z warsztatu. O czym pan mówi? No proszę go nie słuchać. Jasiek, wszystko ci się popieprzyło. Co ty wyprawiasz? Rzeczywiście, panowie, coś tu nie gra. W czasie, kiedy zdarzył się wypadek, ten pan był u mnie tu w warsztacie. Czekał na żonę. Ale to nieprawda. To ja miałem wypadek, no proszę ich nie słuchać. Pojedziemy na komisariat i tam wszystko nam pan wyjaśni. Bartek, do cholery, co ty robisz? Był u mnie 2 godziny. Ludzie, dajcie mi spokój, no. Przywaliłem w drzewo razem z Kacprem, przestraszyłem się od odpowiedzialności i uciekłem. Kompletnie nie wiedziałem, co się dzieje. Ten mężczyzna był u mnie, czekał na samochód, denerwował się. On musiał kogoś kryć i mieć ku temu ważny powód. Proszę panów, to byłam ja. To ja prowadziłam ten samochód. Czy na pewno pani prowadzi ten samochód? Ten pan twierdzi, że to on. Tak, to ja prowadziłam. Magda, ej, co ty wyprawiasz? Inaczej się umawialiśmy. Nie mogłabym żyć ze świadomością, że najpierw próbowałam wrobić własną matkę, a potem ciebie. Kochanie, myśl o dziecku. Nie mogę. Proszę państwa do radiowozu. Skarbie, jakoś sobie damy radę, no. Jak nas oskarżą, to będziemy walczyć o wyrok w zawieszeniu, no. Trudno stało się, ale teraz najważniejszy jest Kacper i nasze nowe dziecko. Naprawdę, do radiowozu, Magda, proszę. jak już zdecydowałaś się powiedzieć całą prawdę, to musisz wszystko wyznać Bartkowi. A co ma Tak mama trzeba na myśli? zrobić. Musimy już jechać. Wyjaśnicie wszystko państwo nam na komendzie, dobrze? Niech mama lepiej jedzie do Kacpra. Mamo, zajmij się naszym synkiem. Uspokój go jakoś. Oczywiście zajmę się nim. W tym samym czasie do salonu Bella Ella ponownie przyjechała Michalina. Zdradzona kobieta chce porozmawiać z Klaudią. Nie chciałam rozmawiać tam w środku. Wstyd mi, że tak na panią napadłam. No, nie ma się czego wstydzić. Miała pani rację. Nic nie usprawiedliwia mojego zachowania. Przepraszam panią. Słucham? W końcu to nie pani wina, że mój mąż panią okłamał. To zdarzyło się nie pierwszy raz. Pani też jest tu ofiarą. Po prostu głupio mi, że puściły mi nerwy i tak na panią nawrzeszczałam. Nie, to ja przepraszam i przecież mogłam to jakoś sprawdzić, zanim, no, wie pani co. Nie dałaby pani rady. To notoryczny kłamca. Już po ostatnim romansie obiecywał,
płakał, że nigdy więcej się to nie powtórzy. I co? Jak nie pani, to inna. Aż tak źle? Jest beznadziejnie. Już po pierwszym razie chciałam się z nim rozwyjść, ale wybaczyłam. Za każdym razem wybaczałam. Jest pani trzecia, albo przynajmniej o tylu wiem. Mam już dość. No nie dziwię się. Już miesiąc temu wszczęłam sprawę rozwodową, ale powiedział, że nie da mi rozwodu, że nie mam dowodów na jego niewierność. No to teraz ma pani mnie i ja pani pomogę. Się go pozbyć, tak. Zrobiłaby to pani? Oczywiście, no mnie też okłamał. Później jesteśmy umówieni z adwokatem. Pójdźmy tam razem. Dam pani mój numer. Dobrze. A tak w ogóle Michalina jestem. Klaudia. To była solidarność jajników. Chciałam jej pomóc i chciałam dokopać Brunowi za to, jak mnie potraktował. Kilka godzin później Klaudia towarzyszy Michalinie przy spotkaniu z mężem i jego prawnikiem. Tam są. Gdzie? No tam. Żona. Dzień dobry. No cześć, kotku. Dzień dobry, Michalina Kos. A to kochanka mojego męża. Kochanka. No widzi pan, co ona wymyśla? Już jakichś ludzi mi tu sprowadza. Dzień dobry pani. Marek. Mąż Michaliny. Dzień dobry, Klaudia. Ale Klaudia, o co tu chodzi? Co się dzieje? Nie znam tego człowieka. No jak nie znasz? Widziałam, jak się kłócisz z jakimś mężczyzną. To był Bruno, tego człowieka nie znam. Ale Marek to mój mąż, a Bruno to mój brat. Rzeczywiście kłóciłam się z nim, ale o to, co kupić mamie na urodziny. Ja sypiałam z twoim bratem, nie z twoim mężem. Przepraszam, to jest głupia sytuacja. Przepraszam. Brunon? Chciałam zapaść się pod ziemię. Czułam się jak ostatnia idiotka. Zerwałam z Brunem, a on był tylko bratem Michaliny. Magda i Bartek czekają na komendzie, żeby złożyć ostateczne zeznania. Zaraz kolega państwa poprosi na przesłuchanie. Dobrze. O co chodziło twojej mamie? O tej prawdzie, którą masz mi powiedzieć? Wszystko wróciło. Co wróciło? Depresja, lęki, niechęć do życia. Biorę leki. Dużo. Dlaczego mi o tym nie powiedziałaś? Bałam się, że będzie tak samo jak przed ślubem, że nie będziesz chciał ze mną być. Nie no, zwariowałaś. Dużo tego bierzesz? Za dużo. Przed tym wypadkiem przesadziłam. Dopiłam te lampki koniaku, bo przez te tabletki uspokajające tak bardzo obniżyłam sobie ciśnienie, że prawie zemdlałam, jak odbierałam Kacpra. Kochanie, ale co ty sobie robisz? Przecież jeśli jesteś w ciąży, to nie możesz brać ani tych środków, a tym bardziej nie możesz tego łączyć z alkoholem. Bartek, ja nie jestem w ciąży. Co? Co takiego? To co jest mać prawdą, a co kłamstwem? Nie ma żadnego dziecka. Skłamałam, bo chciałam, żebyś się wzruszył. Chciałam to wszystko odkręcić. Bałam się. Bałaś się? No to powiedz mi, czego ty się bałaś? Już raz przez te tabletki prawie ode mnie odszedłeś. Bałam się, że odejdziesz ode mnie i zabierzesz mi Kacpra. I dokładnie tak zrobię. Zabiorę ci Kacpra, zostawię cię w diabły i odejdę. Bartek, nie możesz mi tego zrobić! Proszę państwa, proszę o spokój. I zapraszam do mnie na przesłuchanie. Proszę bardzo. Zapraszam. Po złożeniu zeznań Bartek przyjechał do teściowej. Wiedziała mama o tych tabletkach? Bartek, jak ci powiedzieć? Normalnie.
Tak. To dlaczego mama mi nie powiedziała? Magda to moje dziecko. Jak mogłam ci powiedzieć? Na pewno nie powinna mama ukrywać prawdy. Magda obiecywała, że pójdzie do psychiatry, że podejmie terapię. Tak jak kiedyś przed ślubem. Wierzyłam jej, namawiałam ją do tego. Mówiłam jej, że jak tego nie zrobi, to ją rzucisz. O, i w tym jednym mama ma rację. Rzucę ją i zabiorę Kacpra. Ja nie chcę żyć bez mamy. Kacperku, chodź tu, siadaj. Wiem. Ale mamusia jest bardzo chora i musi się leczyć. Umrze? Nie umrze. Nie martw się. Ale ma poważną chorobę. Wiesz, cały czas jest jej smutno i bierze za dużo leków. Niech przestanie brać te leki, a ty jej nie zostawiaj. Kocham ją. Ja ją też kocham. Jeśli mama się zgodzi na leczenie, to jeszcze wszystko może być dobrze. Naprawdę. Następnego wieczora Brunon zgodził się spotkać z Klaudią. Dziewczyna jest pełna nadziei, że mężczyzna zrozumie całą sytuację. Miałem ci wysłać SMS-a, że nie przyjdę, ale nie chciałem się zachować tak jak ty. Bruno, to jest jedna wielka pomyłka. Robiłam paznokcie twojej siostrze i ona się żaliła, że mąż ją zdradza, a ja myślałam, że ten mąż to ty. Wiem, rozmawiałam z Michaliną. Widziałam, jak się kłóciliście i ja po prostu myślałam, że rozwalam małżeństwo. Nie jestem taki jak mąż Michaliny. Wiem. Wiesz? Bo w SMS-ie od ciebie mam co innego, że między nami koniec. Powinnam posłuchać pani Joli. Zamiast wysyłać SMS-a, mogłam się z nim spotkać i wszystko wyjaśnić. Chciałabym to wszystko jakoś odkręcić. Niektórych rzeczy nie da się odkręcić, moja droga. Przepraszam, naprawdę. Nawet mnie nie zdasz, a już zdążyłaś mnie ocenić. I to jak najgorzej. W życiu nie zdradziłbym żadnej dziewczyny, a co dopiero żony. Wiem. Wybacz mi, proszę, naprawdę. Jeśli nie wierzysz mi już na początku, wiem, że zawsze będzie coś nie tak. Ale ja to wszystko naprawię, naprawdę. Daj mi szansę. Przykro mi, Klaudia. Nie będziemy razem. Bruno. W następnym odcinku klientka salonu jest uczestniczką warsztatów samorozwoju. Musimy odnaleźć własne ja. Zmieniłaś się w ogóle, cię nie poznaję. Wjeżdżam na Barbados. Mężczyzna bierze udział w nielegalnych wyścigach. To naprawdę jest niebezpieczna zabawa. Znowu nic z wyścigów? Zajeb tego co mi to zrobił. Co tak naprawdę planuje Darek Witter? Mamy pewien w tym ukryty cel i to wcale nie dotyczy naszych finansów.